Siema, w dzisiejszym materiale znowu wyszedłem sobie na zewnątrz, ponieważ jest piękna pogoda i bardzo fajnie z niej pokorzystać, póki jest czas. No a że mieszkam bardzo blisko lasu, a w zasadzie w samym lesie, to tak jak już mówiłem, nie pozostaje mi nic innego jak wychodzić sobie w plener z zimnym dzikiem. Wiadomo, może kiedyś dostanę jakąś paczuchę od chłopaków, zobaczymy. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat treningu i konsekwentności, ponieważ są to dwie różne rzeczy. Wielu tancerzy, z którymi rozmawiam, często mówią mi, że mają ogromny problem z dostrzeżeniem jakiegokolwiek progresu w ich tańcu. Może to być spowodowane tym, że mamy tendencję do tego, aby nastawiać się na to, że każdego dnia, kiedy tylko wstaniemy z łóżka po nocy, chcemy zobaczyć jakąś zmianę w tym, jak się poruszamy, w tym, jak tańczymy, czy w ogóle w naszym życiu. A przecież jest to po prostu niemożliwe, żebyśmy każdego dnia widzieli, że coś się zmienia. Po prostu musimy poświęcić wystarczającą ilość czasu na to, żeby faktycznie zobaczyć jakieś zmiany. I owszem, istnieje coś takiego jak niewidzialny progres i polega on na tym, że wszyscy dookoła widzą w nas ogromne zmiany, a my sami już nie. Warto wtedy po prostu cierpliwie czekać i robić dalej to, co robimy najlepiej. Wiem, bardzo dobrze wiem, jak jest to trudne, bo sam nieustannie co jakiś czas muszę przypominać sobie o tym, że słuchaj Bary, jest coś takiego jak ten niewidzialny progres. Wszyscy dookoła mówią ci, jak się zmieniasz, jak bardzo progresujesz, ale ty cały czas masz jakiś problem ze swoim tańcem i z samym sobą. Czyli tak jak powiedziałem, sam często łapię się na tym, że mam wrażenie, jakbym stał zbyt długo w jednym miejscu, ale jest to niemożliwe, bo jeżeli poświęcamy czas na trening, to nie ma takiej opcji, po prostu nie ma, żebyśmy stali w miejscu, albo nie progresowali, albo ten jeden z najgorszych wymysłów, cofali się do tyłu. Na szybko po prostu, jak ja sobie z tym radzę, to, że staram się spędzić czas ze samym sobą na sali i połączyć się na nowo z muzyką, połączyć się na nowo ze swoim movementem i staram się zrozumieć siebie od samego początku, od nowa. Drugą rzeczą, tą o wiele ważniejszą dla mnie i o której dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest konsekwentność. Ogrom ludzi ma problem z konsekwentnością. Ogrom. Po prostu zabierają się za coś i na przykład na drugi dzień to zostawiają, albo naprawdę tkwią w tym przez 2 tygodnie i wszystko idzie ok, ale kiedy pojawia się jakaś przeszkoda, kiedy pojawia się jakiś problem, to po prostu sobie odpuszczają. Niestety bez bycia konsekwentnym nie ma trwałych rezultatów i będę to zawsze powtarzał, nie dlatego, że zostałem tego nauczony przez swojego mentora, czy nasłuchałem się, jak mówią o tym inni tancerze, ale przekonałem się o tym na własnej skórze. Bycie konsekwentnym jest piekielnie trudne i wymaga naprawdę dużej samodyscypliny, kontroli i determinacji, bo nieraz będzie tak, że po prostu napotkacie na swojej drodze przeszkodę typu gorzej się dzisiaj czuję, nie wyspałam się, czy po prostu nie mam ochoty. Będą dni lepsze, kiedy będziecie wstawać pełni siły, będziecie chcieli robić dalej to, co robicie, ale będą też takie dni, gdzie nie będzie wam się chciało tego robić i będziecie po prostu chcieli położyć się albo, nie wiem, złapać za zapada i pograć na konsoli. No i tak już będzie. Jednego dnia będzie łapał nas kryzys, drugiego dnia będzie nas łapał ból ciała, a trzeciego dnia będziemy znowu mieli nie wiadomo ile siły. No i to jest tak w kółko, takie up and down. Ale główną rzeczą w tym wszystkim jest to, aby po prostu robić dalej swoje. Nieważne, czy będzie to 100%, czy wstaniecie i stwierdzicie, że nie jesteście w stanie zrobić czegoś na maksa, więc zrobicie to na 20 czy nawet 50%. Czyli po prostu przeskoczyć to, co staje na naszej drodze i zrobić naszą robotę mimo wszystko, nawet jeżeli będzie to po prostu połowiczna robota. I proszę, z własnego doświadczenia wiem, że nakładanie na siebie ogromnych oczekiwań nie idzie w parze z dobrymi rezultatami, ani przede wszystkim ze zdrowiem naszej głowy, bo będzie to was jeszcze bardziej obciążać, będzie was to jeszcze bardziej stresować i będziecie jeszcze bardziej się demotywować. No i istnieje bardzo duża szansa, że mega szybko zrezygnujecie ze swoich planów. Więc w skrócie, jeżeli chcecie szybko i efektywnie progresować, to musicie być konsekwentni i założyć sobie coś i po prostu się tego trzymać. Dla przykładu, jeżeli macie 3 dni w tygodniu, gdzie możecie trenować i w tych 3 dniach możecie poświęcić te 1,5 godziny na trening, to róbcie to bez względu na wszystko i nie opuszczajcie nigdy
swoich nowych nabytych nawyków albo swoich postanowień 2 dni z rzędu. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Jeden dzień jest ok. Ja na przykład wczoraj musiałem pogrzebać trochę przy samochodzie, wstałem trochę za późno, ponieważ nie zadzwonił mi budzik, więc stwierdziłem, że nie zrobię swojej porannej jogi. Wracając wieczorem z garażu byłem już na tyle zmęczony, że chciałem się tylko wykąpać i odpocząć, więc zrezygnowałem tego dnia i z treningu, i z jogi i nic się tak naprawdę nie stało, bo dzisiaj rano wstałem, no i wróciłem do swojego nawyku. Ale daję wam gwarancję, że jeżeli będziecie trwać w tym, co sobie ustalicie, w tym, jaki plan sobie ułożycie i będziecie w tym konsekwentnie go realizować, to bardzo szybko zauważycie mega duże efekty, bardzo szybko zauważycie progres, nie tylko na jakby płaszczyźnie tanecznej, ale także na płaszczyźnie was samych w życiu prywatnym. Ja tylko pamiętam taki jeden przykład siebie samego, kiedy był lockdown, ten duży lockdown, że nie mogliśmy wychodzić z domu. Postanowiłem wtedy, że będę trenować codziennie i nieważne, czy będzie to czy czasami będę musiał poświęcić na to na przykład 20 minut, bo nie będę miał siły, będę zmęczony, czy coś innego, bo nigdy nie wiadomo, co w życiu wyniknie. I wiecie co? Pamiętam, że jak skończył się ten lockdown i już mogliśmy spokojnie wrócić do rzeczywistości, pierwszy event zaraz po, nawet nie pamiętam, czy to nie był dzień po odblokowaniu tego wszystkiego, pierwszy event i drugi był zaraz dzień po, zaliczyłem na nich top 8 i top 4, zauważyłem ogromny progres, ale nie tylko ja, bo ludzie wokół mnie również. No i na sam koniec jeszcze raz chciałbym powiedzieć i przypomnieć, nie poddawajcie się, nawet jeżeli będziecie mieli gorszy dzień, jeżeli będziecie się źle czuć, nie bójcie się pytać, nie bójcie się uderzać do ludzi, którzy mają większe doświadczenie albo do swoich przyjaciół, zwłaszcza do ludzi, których znacie, z którymi się trzymacie. Po prostu nie. Pytanie otworzy wam tylko i wyłącznie nowe drzwi i nowe możliwości, także nie bójcie się tego i do dzieła. Naprawdę. A jeszcze tak na sam koniec, jeżeli podobają ci się moje materiały, w jakiś sposób ci pomaga to, że opowiadam o swoim doświadczeniu, to zostaw proszę suba, komentarz, łapę w górę. No pomaga mi się to rozwijać, poszerza moje zasięgi, także też gdzieś tam motywuje mnie do lepszej pracy. To tyle.